Cześć, witam wszystkich, ja jestem Anika i w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić sobie krasnalka, gnoma, skrzata, dużo nazw, wiadomo o co chodzi. Oczywiście jeśli chodzi o wykonanie i o włóczki, to Wam krótko powiem, że tak naprawdę używam co mam, ponieważ ja z reguły uwielbiam mieć różne włóczki i gdziekolwiek jestem, to sobie je kupuję, czasami po jednym motku, czasami po dwóch. Oczywiście tutaj używam akrylowe włóczki i są to bardzo często włóczki z sieciówek typu właśnie Teddy na przykład, czy innych, więc nie są to jakieś super jakościowo, natomiast chodzi o to, żeby sobie po prostu dobrać kolorki, czy też właśnie to, z czego chcecie zrobić. Jedynie co tutaj używam, to właśnie do tych aksamitnych nóżek, co tutaj widzicie, Himalaya Delfin Baby i naprawdę te pozostałe, nie wiem co to są za włóczki, bo już dawno nie mam etykiety, po prostu mi się spodobały do świątecznego tutaj zestawu. Jeśli chodzi o kolorki tego krasnala, to oczywiście dowolne, naprawdę. Ja tych krasnali w zeszłym roku porobiłam aż tyle, że już nie wiem ile tych zdjęć mam przeróżne. Dzisiaj postanowiłam zrobić w takim typowym świątecznym kolorkach. Można oczywiście dodawać błyszczące nitki, błyszczące jakieś efekty, no cokolwiek macie. Potrzebne będzie szydełko, ja tutaj używam szydełka 3,5 mm, potrzebny będzie pomponik i futerko na brodę, bądź cokolwiek to tak naprawdę macie na tą bródkę, bo bródkę można wykonać z czego się tylko nam po prostu, co nam się przyda i co mamy. Zaletą tego skrzata i krasnalka jest to, że po prostu nic nie zszywamy razem. Tak naprawdę, no może czapeczkę musimy przymocować, żeby nie spadła, ale zarówno rączki, jak i nóżki robimy od razu. Bródkę możemy tak samo przykleić, jeżeli nie lubimy zszywać. Ja często używam kleju na gorąco, tak przyznaję się, bo nie lubię tego zszywania. Efekt jest oczywiście taki sam. Ja oczywiście również zapraszam Was na mojego Facebooka, na moją stronę, która będzie w opisie. Tak jak rozwiniecie sobie tam tytuł, pod tytułem jest taki ptaszek, można rozwinąć. Tam będzie moja stronka z podanym Facebookiem, ponieważ chciałabym, żebyście się pochwalili swoimi robótkami, jakie krasnale zrobiliście, w jakiej kolorystyce. Naprawdę czekam na te zdjęcia, bo uwielbiam patrzeć, jak moja praca nie idzie na marne i ktoś robi takie rzeczy jak ja. Więc naprawdę odwiedźcie moją stronę i zobaczcie, co tam inni porobili. Czekam na te Wasze zdjęcia i na te wejścia. No dobra, dosyć gadania, zabieramy się do pracy, robimy krasnala. On jest naprawdę fajny i duży i przede wszystkim też siedzi. Czapę można postawić lub zgiąć, tak jak widzicie na zdjęciach. Ja nie jestem w stanie tutaj wszystkiego objąć, żeby Wam pokazać. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi i że przechodzimy dalej do filmiku. No to zapraszam. Naszego krasnalka zaczniemy od wykonania sobie nóżki i zaczniemy tak naprawdę od bucika, a później przejdziemy do górnej części nóżki. Bucika będę robiła z takiej aksamitnej włóczki. Jeżeli macie problem z robieniem z taką włóczką, oczywiście możecie użyć u innej, nawet zrobić na próbę najpierw bucika z innej włóczki, bo wiadomo, na tej włóczce naprawdę ciężko widać i trzeba umieć na niej pracować, ale damy radę. Przygotujemy sobie oczywiście marker, żeby sobie znaczyć wszystkie oczka. Czyli tak, robimy sobie pęteleczkę podstawową, w ten sposób zmniejszymy ją i nabierzemy tutaj 7 oczek łańcuszka. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze nie powiedziałam, ja tutaj robię na szydełku numer 3, ponieważ nie chcę, żeby ta robótka, ten bucik był zbyt luźny. Będę starała się po prostu go tak ścieśnić. Mamy 7 oczek łańcuszka, następnie w tym 6 oczku łańcuszka, dokładnie w tej pierwszej tutaj od tej krawędzi pęteleczce, tu mamy taką jedną, tu drugą, ponieważ będziemy pracować naokoło, musimy tutaj na razie pracować na tej części tutaj pętelki z jednej strony, bo wracając będziemy pracować na drugiej pętelce. Czyli tak, w 6 oczku, czyli 7 pomijamy, 7 jest takim tutaj przejściem, w 6 oczku robimy jeden półsłupek. I już sobie tutaj zaznaczamy ten półsłupek, żebyśmy wiedzieli, gdzie skończyliśmy. Tu będzie takie jedno dodatkowe oczko przejście, ale to pominiemy, jak już będziemy robić kółeczko. Na razie zaznaczamy sobie tutaj i robimy 4 półsłupki. Czyli tak naprawdę powinniśmy mieć tutaj zaraz 5 takich oczek, więc robimy 4. W 5 będzie co innego. Raz, 2, 3 i 4. I tutaj będziemy robić w tym ostatnim oczku 3 półsłupki. Ale zanim je zrobię, ja sobie zaznaczam zawsze takie to tutaj oczko zakrętowe, tak naprawdę,
żeby mi się nie pomyliło, ponieważ mi też czasami się właśnie nie udaje dobrze wbić i później muszę próć robić na nowo, żebym wiedziała, gdzie jest to oczko tutaj na przeciwległe w stosunku do tego. Czyli tak, już wiem, gdzie ono jest i sobie robię 3 półsłupki tutaj. Raz, 2, 3. O, widzicie, czasem można się właśnie pomylić i później źle wbić, a ja już wiem, gdzie mam kolejny właśnie półsłupek. I teraz wiem, że mam tutaj, to był nowiusieńki, więc robię 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. I tutaj mam ostatni moje oczko łańcuszka. Tutaj, tak jak mówiłam, jest to pierwsze takie przejście oczko, które było, zakręcaliśmy i to będziemy na razie pomijać. Natomiast w tym ostatnim oczku zrobimy sobie 2 półsłupki. Raz i 2. I tak wygląda nasz pierwszy rząd. Tutaj powinniśmy mieć 14 oczek dookoła. To oczko tutaj, tak jak mówiłam, pomijamy. To jest oczko zakrętu. Teraz będziemy robić już dookoła, więc wyjmuję sobie ten marker i w tym oczku moim pierwszym zrobię tutaj 2 półsłupki. Raz i 2. I oczywiście w tym pierwszym, którym zrobiliśmy, od razu znaczymy, żebyśmy mieli pewność, że to jest nasze pierwsze oczko z okrążenia. Następnie robimy 5 półsłupków tutaj w linii. Ja wiem, że słabo widać. Raz, 2, 2. Bierzemy już całe tutaj oczka. 3, 4. I tu mam takie 5, 5. W ten sposób. Następnie w kolejnych 2 oczkach, które tutaj wyszukujemy, zrobimy zwiększenie po 2 półsłupki. Czyli w pierwszym robię 2. Raz, 2. I w następnym tutaj też robię 2. Raz i 2. I znowu wracając robię 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. I jeżeli dobrze wszystko wbiliśmy się, to tak jak ja tutaj, powinniście zakończyć na ostatnim oczku, bo to było pierwsze. Tutaj widać takie moje oczko i tu robimy podwójne, czyli też zwiększenie, podwójny półsłupek. Raz i 2. I tutaj po tej rundzie powinniśmy mieć już 18. I następne już 4. okrążenie, to będzie ostatnie już zwiększenie, czyli znowu wypinam sobie na chwileczkę marker i znowu robię w tym półsłupku zwiększenie, czyli raz i 2. I znowu zaznaczam sobie w ten sposób. Następnie robię 7 półsłupków po kolei. Tutaj nic nie zwiększam, tylko staram się właśnie wyszukiwać te oczko, żeby się nie pomylić. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I znowu w 2 kolejnych robię zwiększenie, czyli tak, w pierwszym raz, 2 i w kolejnym też podwójne półsłupki w jednym oczku. Raz i 2. I znowu wracając robię 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I już widzę, że mi się udało dobrze wybrać oczka, ponieważ zostało mi właśnie tutaj ostatnie i go również robię podwójnie. I tutaj po tej rundzie powinny być 22 oczka. I w zasadzie przeszliśmy ten spód, jest już ok. I w następnej kolejności będziemy robić dookoła jeden rząd, ale wbijając się tylko tutaj w tą przednią pęteleczkę z tej strony. Ponieważ chcę, żeby tutaj taka podeszwa powstała, żeby powstał taki fajny wzorek, więc wbijam się tylko z przodu. Tu jak oczywiście sobie zaznaczę. Jak będziemy robić dookoła 22 półsłupki wbijając się tutaj z przodu, to zobaczycie, że powstanie nam taka tutaj linia właśnie podeszwy. Wiem, że tu u mnie słabo widać, ale mam nadzieję, że to, co mówię, jest jasne. Ja sobie tutaj przerobię dookoła, tak żeby wziąć tylko tą pierwszą pęteleczkę i zaraz Wam powiem, co dalej. I przerobiłam sobie już ten rząd z tylnej pęteleczki. Może tutaj widać
troszeczkę, jak tutaj właśnie widać ten łańcuszek z tej podeszwy. Mam nadzieję, że widać. Następnie jeszcze raz przerabiam sobie już rządek dookoła, nie zwiększając, nie zmniejszając, ale już wbijając się w całe oczko. Czyli znowu przerobię sobie pierwsze i zaznaczę. I znowu przerobię sobie 22 oczka dookoła. I zaraz powiem, co dalej. Mam już przerobione 2 rzędy, już widać, że bucik idzie do góry. Tak naprawdę teraz będziemy zmniejszać i tak jak mówię, bucik tutaj głównie będzie zmniejszany z tej strony. Tu będziemy profilować zwyczajnie, natomiast profilowany właśnie będzie tutaj z tej strony. Czyli żeby go tak ładnie wyprofilować, żeby tu się zmniejszał, zrobimy kolejny rząd i w kolejnym rzędzie przerobimy 7 półsłupków bez zwiększania. Robimy 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i następnie przez 4 kolejne półsłupki będziemy zmniejszać. Dokładnie potrzebujemy ich 8, ponieważ zmniejszamy 2. Czyli tak, ja biorę sobie tą pierwszą tutaj pęteleczkę, od razu zahaczam też drugą, czyli tak naprawdę muszę zahaczyć 2 oczka, i mam pierwsze zmniejszenie. Oczywiście, jeżeli Wy zmniejszacie w jakiś inny sposób, to jest dowolne. Ja sobie tutaj preferuję tą technikę, czyli po prostu zabieram pierwsze oczko tutaj, pierwszą część z tego oczka, pierwszą z kolejnego i mam kolejne zmniejszenie, czyli drugie. Takich zmniejszeń potrzebuję 4, czyli robię jeszcze trzecie i już robię ostatnie. Też trzeba patrzeć, żeby się nie pomylić, żeby nie wziąć 2 razy tego samego oczka. I jeżeli na końcu wyjdzie mi 7, to wiem, że zrobiłam dobrze. Czyli robię tak 3, 4, 5. No i na szczęście mam 7, więc nie muszę jeszcze raz wrócić i patrzeć. Nawet mi jest czasami ciężko zobaczyć, gdzie te oczka są. Dobrze, mamy pierwsze zmniejszenie i tutaj powinniśmy mieć 18 oczek. I robimy kolejne zmniejszenie. Bardzo podobnie, tylko tutaj już robimy 5 półsłupków. Zaczynamy od 5, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 i robimy podobne zmniejszenie co tam, czyli przez najbliższe 8 oczek będziemy skracać co 2, 4 razy, czyli mamy raz. Tutaj już będzie luźniej, więc trzeba właśnie tak zaciśniać. 2. Starać się wyszukiwać tych oczek, gdzie one były. 3. I 4. I znowu na końcu powinno mi zostać 5. Raz, 2, 3. I mam dobrze, więc mam 5 oczek. Więc jest w porządku. Następne okrążenie jest bez zwiększania, bez zmniejszania. Mamy teraz 14 oczek, więc przerobimy sobie dookoła po prostu 14 oczek. Tu mam pierwsze, oczywiście też zaznaczam, żebym wiedziała, gdzie jest początek. I robimy 14. 2, 3. I przerobiłam sobie już dookoła te moje 14 oczek. Następnie będziemy już ostatni raz zmniejszać. To będzie zmniejszenie następujące. Czyli tak, robimy 5 półsłupków. Raz. Pierwszy zaznaczamy. 2, 3, 4, 5. I tutaj będziemy zmniejszać 2 razy. Czyli tak naprawdę potrzebujemy 4 oczka do zmniejszeń. Zabieramy jedno, zabieramy drugie. Raz. I jeszcze raz ostatni. Raz, 2. Mamy. Koniec zmniejszeń i przerabiamy 5 oczek. 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4 i 5. Następnie przerobimy sobie rząd właśnie bez zmniejszeń. Ja myślę, że przerobię, to też tak naprawdę zależy, jak wysoki chcecie ten mieć bucik. Ja zazwyczaj przerabiam sobie 2 rzędy. Wy możecie 1 lub 2, lub róbcie po prostu tak jak ja. Czyli teraz mamy 12 oczek tutaj półsłupków dookoła i przerobię sobie 2 rzędy, czyli tak naprawdę 24 oczka.
półsłupków. Mówię jak na drutach. Dobrze, czyli ja przerabiam i zaraz Wam powiem, co dalej. Ja już przerobiłam sobie moje 2 rzędy do góry, już bucik ładnie wygląda, już będzie można go zaraz wypchać, ale zanim jeszcze go wypcham, ja jeszcze połączę sobie z drugą włóczką, czyli tak, już sobie wypinam ten mój marker i przygotowywuję sobie kolejną włóczkę w kolorze, w którym chcę, żeby właśnie była nóżka. Ja mam tutaj taką kolorową włóczkę, Wy możecie użyć dowolną, naprawdę krasnalki mogą być w przeróżnych kolorkach. Oczywiście zaczepiamy w ten sposób, tak, i przerabiamy dookoła. Powinniśmy mieć 12 oczek, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, zaczepiło mi się tutaj. 11 i 12. Oczywiście tutaj odcinamy sobie włóczkę i powiążemy tutaj te 2 włóczki ze sobą, żeby nam się tutaj nic już nie popruło. Mocno zacisnąć, może nie tak w miarę mocno, żeby się wzór tutaj nie zmienił. I po zaciśnięciu wkładamy tutaj do środeczka. I tutaj właśnie teraz przyszedł moment, żeby sobie tego bucika wypchać, ukształtować i zaraz Wam powiem, co dalej. I mój bucik już wypchany, już się tutaj ładnie ułożył. Oczywiście dalej robimy dookoła tą samą włóczką do momentu, kiedy nóżka osiągnie już swoją długość. Ja robię około 20-22 rzędów, w zależności jaką mam włóczkę, to wszystko właśnie zależy, czy muszę robić większym szydełkiem, czy mniejszym. Ja przerobię sobie kilka rzędów i powiem Wam dokładnie, ile u mnie to zajęło centymetrów. I oczywiście też w zależności jaką Wy macie włóczkę, dostosujcie szydełko do swojej włóczki. Ja tu na razie mam szydełko numer 3, ale jeśli uznam, że będzie zbyt ciasno, po prostu przerobię sobie na większe. Czyli robimy takie rzędy do wysokości, do momentu, kiedy właśnie będzie nam odpowiadała. Wiadomo, możemy mieć długą nóżkę, naprawdę długą, bądź też króciutką, to zależy tutaj od Was i jaką chcecie, żeby krasnal miał nóżkę. Czyli ja przerabiam i zaraz Wam powiem, ile ja będę miał. I tak wygląda już przerobiona nóżka. Ja przerobiłam sobie dokładnie 22 rzędy, zmieniłam na szydełko 3,5. To tak jak mówię, zależy od włóczki, na której pracujecie. Natomiast u mnie wysokość jest tu 14 cm. Wy oczywiście możecie robić naprawdę długą nóżkę. Tutaj nie ma znaczenia, jaką sobie nóżkę obierzecie. Ja jedynie mogę doradzić, że ja wypełniłam sobie tutaj puchem tylko do tej części, ponieważ jeżeli chcecie, żeby krasnalek siedział i ta nóżka mu tak fajnie zwisała i tutaj się zaginała, to warto zostawić sobie ją tutaj pustą, przynajmniej tutaj. A jeżeli chcecie, żeby była sztywna, siedziała i żeby w ogóle nie zwisała na przykład z jakiejś półeczki, to możecie sobie ją wypełnić do końca. Czyli tak, kończymy sobie tutaj na tym rzędzie. I teraz tak, ja sobie ustalam, oczywiście tu jest przód i mniej więcej tu, gdzie mam to łączenie, jest taki środek dla mnie. I tak sobie tutaj kończę z tego brzegu i będę teraz zamykała tą nóżkę. Czyli tak, mam tak na płasko, ładnie, równo złożone. Mam tutaj... ile tutaj mamy rzędów? 12 oczek. Czyli postaram się tak zamknąć, żeby miała tutaj 5 oczek. Czyli tak, tu jest moje takie pierwsze oczko, które tak naprawdę nic nie zrobię, ale biorąc następne, pierwsze tu z jednej strony i drugiej, zahaczając całe oczko, zrobię sobie tutaj półsłupek i kolejny. Raz. Po prostu chcę sobie zamknąć nóżkę. 2, 3, 4 i tutaj mam ostatnie, przebijam się i 5. Chodzi o to, żeby powstało nam tutaj 5 takich półsłupków. Wiadomo, tutaj jest takie dodatkowe, ale tego nie będzie widać. Ta krawędź się tutaj ładnie nam wyrównuje. Odcinamy sobie i robimy sobie oczko tutaj ścisłe, zaciągając włóczkę. I tą włóczkę trzeba sobie po prostu tutaj przeciągnąć i schować w nóżce. Można sobie jeszcze zabezpieczyć na przykład właśnie dodatkowym tutaj pętelką, tego też nie będzie widać i resztę włóczki po prostu sobie pochować. Oczywiście nóżki robimy 2 i jak zrobimy 2 nóżki, przejdziemy do rączki. I zaraz Wam pokażę, jak zrobić rączkę. Dobrze, nóżki już są gotowe, więc zabierzemy się za rączkę. Rączkę będziemy robić w magicznym kółeczku, czyli układamy sobie tą włóczkę, tą samą co z bucików, tą eksamitną. Przekładam sobie w ten sposób włóczkę, czyli tu mam ten sznureczek dłuższy, tu mam końcóweczkę. I zabieram z tej strony oczko w ten sposób
Tutaj musimy zabezpieczyć, czyli zrobić pierwsze takie oczko, żeby nam się już kółeczko nie rozszerzyło. Tu możemy sobie rozplątać całe tutaj te nasze niteczki. W tym kółeczku zrobimy sobie 5 półsłupków. Oczywiście tego nie liczymy. Dopiero to będzie pierwszy raz. I warto sobie właśnie zaznaczyć w ten sposób. I zrobimy 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i zaciągamy sobie to kółeczko do końca maksymalnie i będziemy łączyć tutaj z tym pierwszym oczkiem. Czyli tak, ja sobie na chwilę wyciągnę, tu mam pierwszy półsłupek i połączę sobie tutaj oczkiem ścisłym w ten sposób. I teraz powinniśmy mieć 5 oczek w kółeczku i będziemy robić zwiększenie. W każdym kółeczku, w każdym oczku zrobimy po 2 półsłupki, czyli wbijam się w pierwszy i robię raz. Tutaj już sobie zaznaczę, żeby mi się nie pomyliło. I robię 2. Znowu jest tutaj ciężko, ale tak naprawdę nawet jak się źle wbijecie, to też nie ma znaczenia, nie będzie widać. Tutaj jest kolejna, 3, 4. Tutaj mam też kolejne, czyli tak do końca musimy mieć 10 półsłupków, czyli w każdym robimy zwiększenie. I mam już 10 półsłupków. W kolejnym okrążeniu również zrobimy zwiększenie, ale już troszeczkę mniejsze, czyli po prostu robimy jeden półsłupek w jednym oczku, w kolejnym zwiększenie. Czyli tu zrobię na przykład 1, a w kolejnym zrobię zwiększenie. Czyli zrobię 2 półsłupki w jednym oczku. Też trzeba tutaj patrzeć, który półsłupek jest następny. Raz i 2. W kolejnym 1 i w kolejnym 2 w jednym. Raz i 2. I po tym okrążeniu powinniśmy mieć 15 półsłupków dookoła. I mam już 15 moich półsłupków. Kolejny rząd jest bez skracania, bez rozszerzania, czyli 15 półsłupków dookoła. W ten sposób zaznaczamy pierwszy i robimy 15. 3, 4, 5 i kolejny rząd również robię 15 półsłupków dookoła, czyli tak naprawdę są 2 rzędy 15 półsłupków dookoła, czyli przerobię tutaj jeszcze raz i już przerobiłam sobie 2 rzędy i ostatni już rząd z tej włóczki to będzie rząd skracający, czyli skrócenie to będzie 1 półsłupek, zmniejszenie, 1 półsłupek, zmniejszenie, czyli tak, zacznę sobie od jednego półsłupka, następnie w 2 kolejnych zrobię zmniejszenie. Po prostu zabieram sobie tutaj te przednie moje oczka i zmniejszam. I znowu 1 półsłupek i zmniejszenie. I tak dookoła. Ja przejdę dookoła i pokażę zaraz co dalej. I skończyłam sobie już ostatnie zmniejszenie. W tym momencie będziemy już doczepiać nową włóczkę. Czyli tak, znowu wbijam się w pierwsze kolejne oczko, przekładam sobie, ale przeciągam już nową tutaj moją włóczkę. Ja robię sobie w tym samym kolorku co nóżki. Wy możecie oczywiście dobierać kolorystykę dowolnie. I tak oczywiście trzeba przejść dookoła. Tutaj sobie trzeba odciąć i również zawiązać w środku i przerobić dookoła. Ja już przerobiłam dookoła. Tutaj mamy z kolei 10 półsłupków. W nóżce mieliśmy 12, rączka będzie trochę węższa, więc ma 10. I oczywiście tak robimy cały czas teraz dookoła. Ja już sobie wzięłam większe szydełko, 3,5. Troszeczkę wypełniamy tą rączkę, też nie za sztywno, ponieważ te rączki później będą wystawały. Ja z reguły robię tak, że po prostu wypycham sobie tylko troszeczkę do połowy, później zostawiam już luźne, żeby one tak ładnie opadały, te rączki, a nie sterczały. Czyli tak, robimy sobie cały czas dookoła. Ja takich rzędów przerobię kilka, prawdopodobnie mam około 14. Zazwyczaj to sprawdzam, ponieważ każda włóczka też jest inna. Czasami mam mniejszą, czasami węższą, więc w zależności od tego, jak mi tutaj wyjdzie. I zaraz Wam powiem, jak dokładnie tutaj, ile centymetrów mi zajęła rączka. I przerobiłam moje tutaj 14 rzędów i to mi daje około 9 cm, więc tutaj ta część ma 9 cm. Następnie oczywiście tu przy łączeniu staram się na końcu, na środku gdzieś mniej więcej ułożyć
I oczywiście ułożyć tak tutaj z przodu tą rączkę i również starać się zamknąć tą rączkę w ten sam taki sposób jak nóżka, czyli to robię sobie tutaj jeszcze jeden półsłupek, żeby rączka była na środku, następnie wbijam się w pierwszy półsłupek i tutaj w ostatni łączę w półsłupek, czyli muszę przebić się przez tutaj 2 oczka z przodu i jedno tutaj tak samo było z tyłu, czyli 2 łączymy razem i tutaj przy rączce ma mi powstać 4 półsłupki, ponieważ te krawędzie tutaj 5 nie wliczam przy rączce, ponieważ one tutaj nie da się i tak ładnie zebrać. 4 półsłupki całkowicie wystarczą. Oczywiście zaciskamy tutaj oczkiem i również chowamy tak samo tutaj włóczkę do końca. Robimy oczywiście 2 rączki i zabieramy się za tułów. Ja będę tułów robiła z podwójnej włóczki, ponieważ nie mam dosyć takiej grubej, a ten tułów fajnie by było, gdyby był stabilny, więc u mnie po prostu będzie podwójna włóczka. Oczywiście, jeżeli macie jakąś grubszą, to możecie użyć grubszą, pojedynczą. Chodzi o to, żeby była na pewno grubsza niż nóżki. No ja mam taką akurat, podwójnej też fajnie wygląda i naprawdę fajnie to stabilnie kresnelek też siedzi. Robimy sobie magiczne kółeczko w ten sposób. Będę pracowała na szydełku 3,5. Przekładam i zabezpieczam sobie tutaj oczkiem w ten sposób. Tu sobie kółeczko można już wyprostować i w kółeczku zrobimy sobie 6 półsłupków, czyli nawijamy sobie 6, raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Oczywiście sobie zaciągamy i pierwsze połączenie połączymy ze sobą oczkiem ścisłym w ten sposób. Wbijamy się tutaj, przekładamy w ten sposób i w okrążeniu mamy 6 półsłupków. Ja sobie już zacznę tutaj znaczyć. Oczywiście można używać włóczki lub znacznika, jak to woli. W kolejnym okrążeniu robimy podwojenie w każdym oczku, czyli będziemy mieć 12 oczek. Po prostu półsłupki w każdym, po 2 półsłupki w każdym. W ten sposób. I mam już 12 i znowu robimy sobie zwiększenie. Tym razem idąc dalej robimy 1 półsłupek i w kolejnym zwiększenie. Czyli 1 półsłupek, zwiększenie. W kolejnym, w drugim oczku 2 półsłupki. I tak jest tutaj przez cały czas. 1 i raz i 2. I przerobiłam sobie już moje zwiększenia. Mam już 18 półsłupków dookoła. I znowu zwiększamy. Tym razem 2 półsłupki i zwiększenie. 2 półsłupki i zwiększenie. Ale żeby zachować kształt koła, ja będę rozdzielała w rzędach parzystych te półsłupki, żeby się nie spotykały zawsze zwiększenia w tym samym rogu. Bo jeżeli będziemy robić taką samą metodą, to zwiększenia się spotkają w tym samym rogu i wtedy powstaje nam no, takie wielokąt, nie będzie kółko. I żeby było kółko, musimy zmienić zwiększenia w miejscu, w którym będą, na przykład w rzędach właśnie parzystych. I teraz skoro mam rzęd parzysty, bo będę miała 2 półsłupki zwiększenie, to podzielę po prostu na pół te półsłupki i jak gdyby rozdzielę w ten sposób, że będą na środku te zwiększenia teraz. Czyli tak, tutaj zrobię sobie 1 półsłupek, a tu zrobię sobie zwiększenie. Na razie tego może tak nie będzie widać, ale przy większych rzędach na pewno by było widać, że już kółeczko nie jest kółeczkiem. I robię znowu 2 półsłupki. Tu już jest cały czas tak samo. Tak naprawdę zaczynam po prostu od rozdzielenia tych półsłupków na pół. Czyli jeżeli mam 2 półsłupki, to rozdzielam. Tu będzie 1 półsłupek i skończę 1 półsłupkiem. Czyli robię teraz bez zmian 2 półsłupki i zwiększenie i powinnam zakończyć na 1 półsłupku. Zaraz dojdę do końca. I już doszłam sobie do końca i właśnie moim ostatnim tutaj oczkiem jest jeszcze 1 półsłupek, czyli są 2 półsłupki, ale jeden był na początku, drugi na końcu. W ten sposób sobie rozdzielam, żeby się nie spotykały ze sobą zwiększenia w każdym rzędzie, tylko co drugi rząd. Teraz zwiększenie kolejne, takich zwiększeń musimy zrobić kilka. Robimy 3 półsłupki i zwiększenie. Tutaj bez zmian, nic nie zmieniamy. Są 3 półsłupki i zwiększenie. I jak przerobimy to zwiększenie, dojdziemy znowu do parzystego rzędu i znowu pokażę Wam, jak tutaj rozdzielę. Czyli 3 półsłupki i zwiększenie.
I mam już 3 półsłupki zwiększenie i znowu kolejne zwiększenie będzie właśnie parzyste, czyli 4 półsłupki i zwiększenie. I na początku rozdzielam sobie na pół te półsłupki, żeby uniknąć właśnie tych brzydkich zakończeń koła. Czyli tutaj robię 2 półsłupki, a w kolejnym robię zwiększenie. Następnie robię bez zmian, czyli 4 półsłupki i zwiększenie. I oczywiście na końcu powinny mi pozostać 2 półsłupki. To oznacza, że dobrze zrobiłam. 4 i zwiększenie. To pokażę Wam jeszcze na końcu. I mam już tutaj właśnie na końcu zwiększenie i pozostały mi do zrobienia 2 półsłupki, tak żeby z przodu właśnie były 2 i na końcu 2. I suma się oczywiście zgadza. To były 4 półsłupki. Robimy tak oczywiście 5 półsłupków bez zmian, bo to jest liczba nieparzysta. 3, 4, 5 i zwiększenie. I tak dookoła. I mam przerobione już 5 półsłupków i zwiększenie. Następnie zrobimy 6 półsłupków. Tutaj podzielimy na pół, czyli zrobimy 3 półsłupki i zwiększenie. I oczywiście dalej robimy bez zmian, czyli robimy 6. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i zwiększenie. I tak przerobimy do końca. Na końcu pewnie zostaną nam tutaj 3 półsłupeczki do przerobienia. I kolejne okrążenie to już będzie ostatnie okrążenie zwiększające na 7 półsłupków i zwiększenie. Czyli tutaj przerabiamy normalnie 7 półsłupków i zwiększenie do końca i zatrzymujemy się. I kółeczko już gotowe. Ten spód, na którym będzie siedział krasnalek. W sumie to tutaj powinno być 54 oczka dookoła. I zaczniemy już mocować nóżki. Żeby wymocować nóżki, ja sobie wyznaczyłam, że tutaj będzie mój przód, tutaj będzie mój tył, więc będziemy tutaj przymocowywać nóżki. Mając 54 oczka, podzielimy tak, żeby równo przymocować nóżki. Czyli tak, przerobię sobie teraz 21 tutaj półsłupków, zwyczajnie, bez żadnych zwiększeń, zmniejszeń. W całe oczko przerabiamy 21 półsłupków i mam przerobione już 21 półsłupków w ten sposób i następnie będziemy przymocowywać nóżkę, czyli bierzemy sobie naszą nóżkę, tak jak mówiłam, moja nóżka ma tutaj 5 półsłupków, więc w najbliższych 5 półsłupkach przymocowujemy nóżkę, czyli tak, zabieram sobie pierwsze oczko z nóżki i kolejne oczko tutaj z mojego tułowia i razem przerabiam półsłupek. Raz, 2, 3, 4 i mam tutaj jeszcze ostatnie 5. Pierwsza nóżka gotowa, przymocowana. Następnie robię przerwę. 2 oczka. Raz i 2. I znowu przymocowuję kolejną nóżkę w ten sam sposób. Czyli też układam sobie ją tutaj przodem. Wiadomo, żeby tutaj był przód nóżki, bo tak będzie właśnie krasnalek siedział. I tutaj tak samo przymocowujemy. Czyli robimy raz tu i półsłupek. Raz, 2, 3, 4 i 5 i do końca przerabiamy półsłupki. Tam też powinno nam już zostać 21 półsłupków. Czyli przerabiamy 21 do końca, tam gdzie mamy znacznik. I ja już sobie przerobiłam, tak już wygląda nasz krasnalek, już pomału siedzi, jeszcze ma na czym, ale nie ma wysokości. Nóżki ładnie przymocowane, tak jak mówię, fajnie, bo nie trzeba zszywać, od razu wszystko robimy. Następnie będziemy robić bardzo proste rzędy, musimy zrobić dookoła 7 razy rzędów bez zmniejszania, bez dodawania oczek, zwykłe rzędy, mamy 54 oczka, więc 7 takich rzędów dookoła. I jak zrobimy, to idziemy dalej ze skracaniem. Ja już przerobiłam sobie te 7 rzędów do góry, jak widzicie już tutaj krasnalek idzie do góry. Następnie zajmiemy się już zwężaniem tutaj tułowie tego krasnalka, więc zaczynamy od tego, co skończyliśmy przy zwiększaniu, czyli zaczynamy od 7 półsłupków, 3, 4, 5,
6, 7 i tutaj będziemy zmniejszać, czyli każdy tak jak lubi, ja lubię w ten sposób i zmniejszenie. I znowu 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zmniejszenie. I tak robimy dookoła. Ja już skończyłam sobie ten rząd zmniejszający. Następnie będziemy robić 3 rzędy bez żadnego zmniejszenia, czyli mamy 48 półsłupków i zrobimy sobie 3 rzędy po 48 półsłupków bez żadnego zwiększenia dookoła. I mam przerobione już tutaj 3 okrążenia bez żadnego zmniejszenia. Następnie znowu wracamy do zmniejszania, czyli tym razem zmniejszamy 6 półsłupków i zmniejszenie. Już tutaj nie dzielę na pół, ponieważ są te 3 rzędy, które to oddzielają, więc nie będzie tutaj żadnej różnicy. Więc po prostu robię 6 półsłupków i skracam. Czyli tutaj mam 6. No, ten 6 coś mi się źle nabrał. Jeszcze raz. 6 i skracam. I powtarzam cały czas tak do końca, do momentu, kiedy dojdę tutaj do znacznika. I przerobiłam sobie już tutaj moje zmniejszenie. Następnie będziemy przerabiać z powrotem 3 okrążenia bez żadnego zmniejszenia. Mamy teraz 42 tutaj oczka czy półsłupki i przerabiamy sobie dookoła tutaj 3 razy. I przerobiłam sobie kolejne 3 rzędy, już jest tutaj coraz więcej. Następnie znowu wracamy do skracania, tym razem zostały nam do skrócenia 5 półsłupków i skrócenie, czyli po prostu robimy 5 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5 i skrócenie i robimy tak przez całe okrążenie dookoła do momentu, aż tutaj dojdziemy. I mamy teraz już 36 oczek po zrobieniu skrócenia. A następnie w kolejności będziemy robić 36 oczek, tym razem przez 2 okrążenia, nie przez 3, tylko przez 2, czyli robimy 36 półsłupków razy 2 okrążenia. I mam przerobione 36 półsłupków i w 2 okrążeniach, następnie znowu skracamy. Tym razem skracamy 4 półsłupki i zwężenie, czyli raz, 2, 3, 4 i zmniejszamy w ten sposób i znowu robimy tak dookoła. I następnie, kiedy zrobimy już to zważenie, przerobimy sobie te oczka, tutaj półsłupka dookoła tylko raz, jedno okrążenie, czyli mamy teraz 30 półsłupków i zrobimy sobie jedno okrążenie. Następnym będziemy już dodawać rączki. I żeby sobie dodać rączki, musicie sobie tutaj mniej więcej ułożyć już na prost całą naszą tutaj krasnalkę i wyznaczyć sobie tutaj takie linie, gdzie właśnie będą rączki. Wiadomo, że one muszą być tutaj z przodu, żeby wystawały po boczku. I ja sobie robię tak, oczywiście jeżeli robicie tak jak ja, to nie musicie nic wyznaczać, ja Wam powiem, w którym momencie to będzie. Że tutaj w środeczku pozostaje mi 11 takich półsłupków, zaczepię rączkę 4 i 4. Ok, ale już Wam pokazuję, jak to robimy. Czyli tak, tutaj sobie będziemy przerabiać półsłupki i zatrzymam się 4 półsłupki przed moim znacznikiem, ponieważ potrzebuję właśnie 4 półsłupków na przyczepienie rączki. Tu sobie przykładam mój znacznik i dojadę sobie półsłupkami, tak żeby zatrzymać się tutaj 4 półsłupki. Tu mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tutaj przed moim znacznikiem już jestem, mam raz, 2, 3, 4, czyli trzeba było wykonać 10 półsłupków. I biorę sobie rączkę, oczywiście układam ją z przodu, czyli tutaj, gdzie były moje półsłupki, tu z lewej strony będziecie widzieć, że był tył robienia półsłupków i chodzi też o to, żeby ten tutaj tył był z boczku. Czyli tak samo jak nóżkę, przykładam sobie po prostu rączkę i przerabiam 4 półsłupki. Raz, 2,
3 i ostatnie mam tutaj oczko 4. Następnie przerabiam 11 tutaj moich półsłupków, ja już sobie zaznaczyłam, Wam już od razu powiem, że to będzie 11 tutaj półsłupków. I jak przerobię 11, to zahaczymy następną rączkę. I przerobiłam sobie już 11 półsłupków, następnie przymocowywuję drugą rączkę. Oczywiście znowu zwracamy uwagę, żeby była z przodu, żeby z tyłu było łączenie. 2, 3, 4 i na końcu powinien Wam zostać jeden samotny półsłupek bez niczego. W kolejnej rundzie robimy dookoła dalej te 30 naszych półsłupków, czyli przerabiamy bez zmian. I po tym okrążeniu możemy już zacząć sobie wypychać naszego krasnalka, bo wiadomo, że już później będziemy coraz mieć wężej i będzie ciężko, czyli on po prostu musi zostać tutaj napchany. W zależności właśnie jak bardzo chcecie, żeby był sztywny, wypychamy prawie, że już do samego końca i następnie będziemy robić już taki stożek zamykający, ponieważ ten krasnalek nie ma głowy, od razu idzie na niego czapa. Chodzi tylko o to, żeby miał gdzie położyć na tą czapę, na co nałożyć. Czyli po tym okrążeniu robimy już ostatnie tak naprawdę zmniejszenie, czyli te, które mamy na 3 półsłupki i zmniejszenie, czyli robimy raz, 2, 3. Oj, nie chce mi się coś tutaj. Niestety muszę już kamerkę mieć inaczej, bo tutaj jest dosyć duży ten krasnal. Czyli robimy tak. Raz, 2 i 3 i zmniejszenie. I również robimy tak dookoła. W ten sposób. Przerabiamy cały czas dookoła. I tak wygląda już po przerobieniu. Ostatnie zwężenie. I teraz słuchajcie, tak naprawdę musimy przerobić kilka rzędów do góry, żeby właśnie mieć na czym zaczepić czapeczkę. Czyli tutaj przerabiam dookoła około 6-7 rzędów, jeszcze zobaczę. Natomiast mamy tutaj 24 oczka, więc robimy sobie dookoła i ja zaraz Wam powiem, co dalej. Ja już przerobiłam sobie te 6 rzędów bez zmniejszania. Tutaj taki powstał właśnie stożek, żeby można było czapeczkę założyć. Następnie słuchajcie, tak naprawdę chodzi o to, żeby już to zamknąć, czyli cały czas będę zmniejszała, po prostu cały czas będę brała ze sobą 2 półsłupki i robiła zmniejszenie. Raz, 2. W tym okrążeniu robię w ten sposób właśnie, że każdy półsłupek sobie ze sobą zmniejszam, czyli przerabiamy 2 dookoła. I z 24 półsłupków zrobiło nam się już 12 i oczywiście w kolejnym też sobie możemy właśnie w ten sposób zmniejszyć. Tu już tej części w ogóle nie będzie widać, ale żeby nam się pług nie przemieszczał, robimy również zmniejszenie, czyli znowu z 12 powstanie nam 6. W ten sposób. Tutaj już tak naprawdę mówię, nie jest ważne jak nam tutaj to wyjdzie, bo ta część jest niewidoczna, ta część jest już w czapeczce. Czyli robimy dalej zmniejszenie. I już tutaj mam czubek ładnie do góry, czyli tak naprawdę zostaje mi 6 oczek, tak naprawdę nie trzeba już z tym nic zrobić, po prostu sobie przeciągnąć włóczkę i zaciągnąć tutaj oczkiem ścisłym. I w ten sposób sobie zostawiamy. To jest krasnal bez głowy, one mają tylko czapy, więc po prostu sobie chowamy, wypychamy sobie puchem, ale nie za dużo, żeby ta czapa też nie była taka tutaj puchata, żeby można było ją zagiąć, bo ja też chcę, żeby ona była zagięta lub wyprostowana. I w następnej kolejności weźmiemy się za czapę. Krasnalek już prawie gotowy, brakuje mu tylko czapeczki, więc zajmiemy się teraz czapeczką. Ja będę robiła sobie również z podwójnej włóczki, połączę sobie czerwień z taką zwykłą, z taką lśniącą. Nie jest to zbyt gruba włóczka, więc nawet połączenie dwóch to jest jakby taka sama jedna, co robiłam nóżki. Oczywiście od Was zależy, co sobie dobierzecie. Ja tym razem robię czapeczkę czerwoną, ja tych krasnali mam już sporo, a brakuje mi czapeczki czerwonej. Zaczynamy sobie od magicznego kółeczka. Biorę sobie skrzydełko 3,5, żeby ta czapeczka była troszeczkę taka większa. Wiadomo, im sztywniejszą zrobicie tą czapeczkę, na przykład właśnie z podwójnej włóczki, tym może ona właśnie nam do góry jeszcze stać, bo jak będzie z pojedynczej jakiejś takiej cieniutkiej, to może się okazać, że po prostu ona do góry Wam nie pójdzie, nie będzie stała. Czyli robimy sobie magiczne kółeczko, tak jak widzieliście, i w tym magicznym kółeczku zrobimy sobie 4 półsłupki, czyli raz, 2, 3, 4. Następnie sobie ściągniemy to kółeczko w ten sposób.
całe zaciśniemy i przełożymy tutaj oczko ścisłe. Przez tutaj te wszystkie pętelki muszę przełożyć i połączę sobie oczkiem tutaj ścisłym. Mam tutaj 4 oczka, raz, 2, 3, 4. Od tego momentu sobie tutaj przełożę mój znacznik, najlepiej w innym kolorku, żeby było widać. Następnie zwiększę sobie w każdym oczku o 2, czyli robimy zwiększenia w każdym, tak żeby powstało 8. Czyli tu będzie raz i 2. I w kolejnych 3 również zwiększam. Mam już przerobione zwiększenia, mam teraz 8 półsłupków i przerobię sobie 2 rzędy tych półsłupków, żeby właśnie już nie było kółeczko, tylko tak okrąglała się do góry. Czyli przerobię sobie 8 półsłupków do góry, 2, 3 i mam już przerobione 8 półsłupków 2 razy, 2 takie okrążenia. I dzięki temu już zaczyna mi się tutaj tworzyć róg tej czapeczki. Ta czapeczka będzie bardzo monotonny ten wzór, więc ja nie będę cały czas z Wami przerabiać, ponieważ to będzie bardzo podobny wzór czapeczki, jak robiłam bałwanka. Nie wiem, czy już widzieliście bałwanka, ale to jest dokładnie podobna czapeczka. Czyli tak naprawdę za każdym razem będziemy zwiększać tylko tutaj po bokach z każdej strony i kolejne 2 rzędy będziemy przerabiać bez zwiększeń. Czyli teraz mając 8 półsłupków, podzielę sobie na pół, to jest po 4, czyli 3 zrobię półsłupki, a w 4 zwiększenie. I tak za każdym razem będzie. Czyli tak, tu robię 3, raz, 2, 3 i tu robię zwiększenie. Czyli tak naprawdę to są tylko 2 moduły. Zawsze nie będziemy zwiększać wiele razy, tylko po 2 stronach. I tutaj robię znowu 3 i w 4 robię zwiększenie. I za każdym razem po prostu po każdym kole będzie nam się zwiększać o 2 półsłupki, czyli teraz mamy 10, mieliśmy 8, mamy 10. Ale żeby wiadomo, ta czapka już od razu nam się tak nie zwiększała, tylko też szła w taki fajny szpic, musimy przerobić rzędy bez zwiększeń. I ja takie okrążeń robię 2, czyli teraz przerobię 2 okrążenia po 10 półsłupków i zaraz Wam pokażę kolejne okrążenia. I mam już przerobione kolejne 2 okrążenia, 10 półsłupków. I teraz przyszedł czas właśnie na zwiększenie, czyli mając 10 półsłupków, znowu będziemy zwiększać po bokach, czyli dzielimy na pół, to jest 5, gdzie 4 są półsłupki, a 5 jest zwiększenie. I zawsze staram się tak samo zaczynać, czyli właśnie zaczynam od półsłupków, 2, 3 i 4, a w 5 robię zwiększenie. Raz i 2 i znowu 4 i w 5 zwiększenie. Czyli tylko 2 moduły za każdym razem, 2. Za każdym razem tylko zwiększamy o 2 oczka po bokach jakby. Tutaj mi się troszeczkę zepsuło, nie szkodzi. 3, 4 i 5, w 5 po 2. I znowu kolejne 2 okrążenia bez zwiększenia i znowu w kolejnym kolejne zwiększenie, czyli za każdym razem tą liczbę oczek, której mamy, dzielimy sobie na pół i ostatnie oczko jest zawsze zwiększające tej połowę. Tak też naprawdę zależy od tego, jaką Wy macie włóczkę, jaka Wam wyjdzie czapeczka, ponieważ przy mniejszej włóczce, na przykład cieńszej, przy pojedynczej, tych zwiększeń, takich okrążeń bez robienia zwiększeń może być na przykład więcej, może być 3, może się okazać, że jest to za mało, bo przy grubszej wystarczą 2 okrążenia. No i wiadomo, tą czapeczkę można naprawdę modyfikować pod swoją robótkę, bo może być tak naprawdę bardzo długa, może być do samego końca, aż krasnal siedzi, może być troszeczkę krótsza. Wiadomo, że musimy dojść do tej szerokości, gdzie jesteśmy w stanie nałożyć już na krasnala, ale nakładać będziemy razem z noskiem i z brodą, czyli ona musi być trochę szersza. Ja tym sposobem przerobię kilka rzędów i pokażę Wam, ile dokładnie u mnie wyszło na końcu oczek i jak to wygląda. Nie będę zmieniała żadnego sposobu, cały czas jedno okrążenie zwiększające po 2 oczka po boku i 2 okrążenia bez zwiększenia. I tym sposobem dojdę do wysokości, która po prostu będzie dla mojego krasnala odpowiednia. I za każdym razem, wiadomo, każdy może mieć inną wysokość, inną liczbę oczek. Chodzi o to, że tak się po prostu robi tą czapeczkę.
Z chwilą, kiedy chcecie po prostu mieć dłuższą, musicie robić na przykład 3 rzędy bez zwiększenia. Wtedy jak gdyby więcej czasu Wam zajmie rozszerzanie tutaj po boku i dzięki temu czapka może być dłuższa. Jeżeli chcecie krótszą, to możecie, wiadomo, robić po prostu 1 rząd bez rozszerzeń. Czyli ja robię do końca, prawie do końca tą czapeczkę, pokażę Wam, ile mam oczek, jak to u mnie wyszło i na końcu jeszcze zrobimy ściągacz. I ja już mam skończoną moją czapeczkę, to znaczy prawie skończoną tym wzorkiem. Doszłam tutaj, słuchajcie, dookoła, do 36 oczek. Nałożyłam sobie na krasnala, tak, żeby, tutaj nie wiem, czy będzie widać. Nie, raczej nie, to pokażę Wam, jak już będę przymocowywać. Nakładamy sobie i patrzymy, czy luźno leży czapeczka. Ona ma się opierać właśnie na rączkach, ma zachodzić troszeczkę na rączki i jeszcze troszeczkę być luzu, żeby zmieścił się tam nochalek. Oczywiście u Was może wejść inaczej, może wejść rzędów więcej lub mniej, w zależności jak sobie robiliście. Ja robiłam tak i tak mi odpowiada. Tutaj jeśli chodzi na razie o tą wysokość, to mam 23-24 cm i na razie tutaj będę już kończyła ten wzór i przejdę sobie do następnego, czyli wykończenie właśnie ściągacza. Żeby tutaj zniwelować sobie trochę różnicę poziomu, zrobię sobie 2 oczka takie ścisłe, raz i 2 i następnie w tym samym tutaj oczku zrobię 2 oczka do góry. W ten sposób. I teraz przerobię sobie słupkami nawijanymi, pojedynczą nicią. Czyli przerabiamy sobie dookoła tutaj słupkami w ten sposób, aż do momentu, kiedy dojdziemy do tych 2 oczek. Ja już przerobiłam sobie dookoła. Tutaj również powinniśmy mieć 36 półsłupków, czyli dokładnie tyle słupków, czyli dokładnie tyle, ile półsłupków i ważne jest właśnie, żebyśmy mieli tą liczbę oczek parzystą. Następnie połączymy sobie raz, 2, 3, w trzecim oczku wbiję się tutaj i połączę sobie oczkiem ścisłym w ten sposób. I znowu zrobię 2 oczka do góry i tutaj tu, gdzie mamy rzędek 2 oczek do góry, będę traktowała jako takie półsłupki wbijane od tyłu, natomiast następny słupek zrobię półsłupek wbijany tutaj od przodu. O co chodzi? Chodzi o to, żeby zahaczyć ten półsłupek cały, czyli wbijamy się szydełko w ten sposób, żeby tutaj było i przerabiamy sobie słupek, ciągle mi się myli, przerabiamy sobie cały słupek z narzutem w ten sposób. I znowu robimy narzut. Tym razem wbijamy się od tyłu, czyli tu wbijaliśmy się z przodu, żeby mamy z przodu półsłupek, a teraz musimy go tak zahaczyć, żeby był tutaj z tyłu. I wbijamy się i przekładamy sobie włóczkę i przerabiamy sobie nasz słupek. I tak znowu. W ten sposób. Raz z przodu, raz z tyłu. To będzie taki nasz właśnie ściągacz do czapki. Dzięki temu mamy właśnie taką fajną czapaję. Ok, czyli ja przerabiam sobie cały taki rządek i znowu pokażę Wam, jak tutaj połączyć. I tu już jestem przy ostatnim słupku i tutaj właśnie powinniśmy skończyć ostatni słupek wbijany w przodu, dlatego potrzebujemy liczbę oczek parzystą, ponieważ te 2 tutaj łączeniowe 2 traktujemy jako od tyłu i wtedy właśnie nie ma takiej różnicy. I łączymy sobie oczywiście, może nie powiedziałam, łączymy sobie tutaj raz, 2, tym razem już w drugim oczku, w ten sposób. I ja przerobię jeszcze jeden taki rządek, ostatni, jeszcze raz to samo, czyli po prostu zaczynam sobie od półsłupka, tak jak mi tutaj idzie, wbijanego od przodu, następnie wbijanego od tyłu. I przerabiam sobie tak jeszcze raz i to już będzie mój ostatni rządek. I przerobiłam sobie już ostatni, ten trzeci rządek i znowu liczę sobie tutaj oczko, żeby połączyć w trzecim albo w drugim, jak tutaj Wam wygodniej. I oczywiście robię oczko ostatnie, zaciskam i zostawiam sobie dosyć troszeczkę dłuższą tą włóczkę, żeby móc przymocować do krasnalka. I zaraz zajmiemy się już mocowaniem pozostałych części. Krasnal już prawie gotowy. Pozostało nam tak. Przyłożyć sobie futerko. Oczywiście musicie sobie dopasować do własnej wielkości krasnalka. Chodzi o to, żeby to futerko tutaj zachodziło do nóżek
i troszeczkę wystawało nam u góry, żeby luźno czapeczka, spod czapeczki nie wystawały żadne właśnie niedociągnięcia, czy nam futerka nie brakło. I wiadomo tutaj, żeby nam starczyło pomiędzy rączkami i takie futerko można sobie przyszyć tutaj, bądź przykleić, jak Wam jest wygodniej. Oczywiście, jeżeli macie inne futerko, czy sankę, czy też coś innego, możecie użyć dowolne futerko, jakie tylko macie. Fajnie by było, jakby było właśnie takie duże, z dużymi włoskami. I tutaj, tak jak mówię, pokazuję przy ramionkach, żeby nam jeszcze wystawiało. I ja sobie zaraz doszyję moje futerko, następnie będziemy zajmować się czapeczką. I moja broda już przyklejona, nie chciało mi się szyć, po prostu przykleiłam brodę. W następnej kolejności będziemy właśnie dopasowywać tą czapeczkę. To jest tak, tutaj sobie zostawiamy tam, gdzie był sznureczek z tyłu, tu gdzieś, natomiast czapeczkę jak nałożymy, o to właśnie mi chodziło, tutaj koło rączek, w ten sposób, również musimy tutaj nałożyć nochalka. Mój pomponik jest taki, no nie wiem, czy on jest za duży, około 4 cm tutaj ma, jeżeli chcecie większe, to możecie większe. I po prostu zanim przyszyjemy, musimy jeszcze tutaj go dopasować. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze tutaj napchać trochę puchu, jeżeli nie, można będzie czapeczkę zdjąć. Trzeba po prostu tutaj, gdzie mamy tą włóczkę, wziąć sobie, nabrać na igiełkę końcówkę i dookoła można po prostu zabezpieczyć, żeby czapa nam nie spadła. W ten sposób, mam nadzieję, już mi ciężko pokazywać, w ten sposób sobie po prostu pozahaczać, żeby czapusia nam nie spadła. No i oczywiście, jeżeli chcecie, można tam jeszcze dopchać puch, żeby ona była taka stabilniejsza. To zależy, czy chcecie, że czapa stała, czy nie, czy po prostu już od Was zależy. I ja sobie przyczepię czapę i jeszcze Wam pokażę, jak wykańczam sobie przynóżkę. I moja czapa już przymocowana. Oczywiście ten pomponik również można sobie przykleić klejem na gorąco, żeby on się tutaj nam nie ruszał. Czapę mam dosyć sztywną, więc może być na stojąco, bądź też właśnie złożona na pół, tak jak widzicie na zdjęciach. Krasnalek w zasadzie prawie gotowy. Ja jeszcze robię sobie tutaj taką dekoracyjną, no nie wiem, gederkę, czy tak przy nóżce, nadającą właśnie jeszcze kolor tutaj. Ona mi tak ładnie połyskuje, nie wiem, czy to widać, więc tak naprawdę no bardzo świąteczny krasnalek, prawie że jak Mikołajek. Pokażę Wam jeszcze właśnie, jak zrobić sobie taką tutaj otoczkę do buzi. Ja postanowiłam, że zrobię sobie z tej samej włóczki właśnie co czapeczkę, będzie to ładnie wyglądało. I po prostu zrobię sobie taki, jak gdybym robiła zwykły szaliczek. Nabiorę sobie oczka. Mi wyszło, że wystarczy nabrać 20 oczek, więc nabiorę 20. Chodzi o to, żeby przyłożyć i mniej więcej zobaczyć, bo to będziemy tutaj dookoła wszywać, czy taka ilość wystarcza. Lepiej troszkę mniej niż więcej, żeby ta gederka nam się nie przesuwała, żeby była troszeczkę jednak ścieśnięta. Więc ja nabieram 20 oczek łańcuszka i ostatnie 21 dodaję oczkiem takim bocznym. No i znowu pracuję sobie tutaj na tej tylnej pęteleczce i przerabiam zwykłe półsłupki nawijane. Muszę przerobić ich 20. Raz, w ten sposób 2, 3, 4 i mam już 20 półsłupków nawijanych przerobione. Robię oczko brzegowe, odwracam i znowu robię półsłupki nawijane, ale wbijane tutaj tylko o tą tylną pęteleczkę. Czyli tak naprawdę bardzo prosty wzór. Szkoda opisywać. To jest po prostu nic innego jak półsłupki wbijane w tylną pęteleczkę. I ja po przerobieniu tego rzędu zrobię jeszcze jeden rząd, tak że tutaj mi się spotkają dwie włóczki i pokażę Wam, jak ja to przeszywam. I już mam skończone tutaj, nie wiem jak to nazwać, to coś na bucika. A oczywiście przekładamy sobie tutaj przez nóżkę, zszywamy sobie igiełką i przekładamy na prawo. To cała filozofia tej geterki. No i w zasadzie, słuchajcie, krasnal gotowy. Jak Wam się podoba? Proszę napiszcie mi w komentarzach, czy podoba Wam się mój krasnal i czy sobie takiego zrobicie. A ja zapraszam Was również na mojego Facebooka, ponieważ tam czekam na Wasze zdjęcia z realizacji moich filmików. Bardzo lubię, jak ktoś je realizuje i wysyła zdjęcia, bo wtedy wiem, że ktoś je robi. Więc ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca. Tym, którzy dotrwają do końca, szczególnie dziękuję. No i widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia.